600 zł. Dużo i niedużo. Można za to kupić jakieś 30 browarów w dobrym lokalu, ewentualnie wybrać się na bardzo konkretny obiad. Natomiast z drugiej strony, czy warto dołożyć 6 stówek do Wimamp Ultra, wybierając Eversolo Play? I ponownie, czy warto do Eversolo Play dołożyć kolejne 600 zł i iść w klasyczny amplituner stereofoniczny? Zobaczmy. Żyjemy w czasach, gdzie aby dobrze posłuchać muzyki, nie musisz wydawać 100 000 złotych, nie musisz zagracać połowy salonu przed wzmacniaczami, korektorami, końcówkami mocy i innymi dziwnymi zabawkami, których zastosowania Twoja żona i tak nigdy nie pojmie. Tak naprawdę wystarczy nabyć i postawić w salonie jeden komponent, przy czym musi to być tzw. amplituner stereo lub wzmacniacz sieciowy stereo. Ale cóż to dokładnie jest? Jest to urządzenie tak naprawdę samowystarczalne. Z jednej strony służy do tego, żeby wysterować, napędzić, zasilić nasze kolumny głośnikowe, zaś z drugiej strony jest to urządzenie, które samo w sobie posiada źródło dźwięku. To znaczy, że nie potrzebujemy dodatkowych urządzeń do niego, żeby móc odtwarzać dźwięk. To znaczy, że faktycznie jest takim kombajnem, który sam z siebie gra i przy okazji wzmacnia. Dodatkowo amplitunery posiadają złącza cyfrowe, które umożliwiają podłączenie telewizora czy innych źródeł dźwięku, także tak naprawdę jest to takie centrum dowodzenia domowego audio. A Ty jaki system wolisz? Jedno, minimalistyczne urządzenie, czy jednak wieżyczka sprzętów rodem z lat 80.? Daj znać w komentarzu. I tak oto przed nami batalia dwóch najpopularniejszych marek oraz ich urządzeń, a przed nami Eversolo Play oraz Wimamp Ultra. Tak jak wspomniałem na wstępie, porównamy sobie to jeszcze do czegoś bardziej klasycznego, no ale o tym później. Wim jest urządzeniem znacznie drobniejszym, jednak nie mniej solidnie zbudowanym. Obudowa aluminiowa unibody i przyjemny dla oka szklany front z budowanym ekranem. Jest to konstrukcja, która na pewno może się podobać. Mam wrażenie, że jest to stylistyka bardzo zbliżona do Apple, minimalizm szarości i schludność doprowadzona do maksimum. To urządzenie stojąc pod telewizorem może nawet zdobić, co jednak kiedy jest już włączone. Spod szklanego frontu wyłania się ekran, który no cóż, troszkę wygląda jak zaczerpnięty z telefonu niższej półki sprzed ładnych kilkunastu lat. Wiem, że z reguły nie siedzimy zaraz obok, przyglądając się ekranowi z bliska, jednak nasz większy zawodnik w postaci Eversolo pokazał, że na tej przestrzeni może być znacznie lepiej. Tutaj ekran jest większy, wyraźniejszy, lepiej wpasowany w stylistykę frontu urządzenia i przede wszystkim umożliwiający pełne sterowanie urządzeniem nawet bez podpiętej aplikacji. Sam Eversolo jest również większy, ale jego projekt dalej czyni go zgrabnym i estetycznym. Myślę, że może wpasować się w niemal każdą przestrzeń dla niego zaaranżowaną. Lubię minimalistyczne rozwiązania i kiedy obydwa urządzenia są w spoczynku, tak naprawdę nawet przyjemniej mi się patrzy na Wima. Natomiast kiedy już je obydwa odpalimy, zdecydowanie Eversolo bardziej skrada moje serce. Zwróćmy uwagę nawet na przysłowiową głupią gałkę od regulacji głośności. W przypadku Eversolo czuć wyraźny klik i ogółem, kiedy się kręci tą gałęczką, mamy takie poczucie zdecydowanie bardziej premium. W przypadku Wima ona jest płynna i za bardzo w sumie nie czujemy, co robimy. Przy tego typu urządzeniach kluczem do sukcesu jest intuicyjna i wygodna w obsłudze aplikacja. W końcu to za jej pomocą będziemy robić 90% zadań, także ona nie może się zacinać, nie może nas wkurzać, musi być po prostu dobra. A jak jest w tym przypadku? Tak naprawdę w obu aplikacjach jest przyjemnie się poruszać, a obsługa jest bezproblemowa. Troszkę przejrzyściej prezentuje się apka Eversolo, natomiast te różnice są marginalne. Realnie każda z nich dobrze spełnia swoje zadanie. W aplikacji Eversolo mamy więcej możliwości personalizacji samego urządzenia. Myślę, że jest to spowodowane większym ekranem, na którym zwyczajnie można więcej i ciekawiej pokazać. Masa grafik do wyboru, animacje, wizualizacje, czy choćby zmiana koloru podświetlenia pokrętła. Niby to tylko bajery, bzdety, ale jednak uważam, że to fajne smaczki przy użytkowaniu takiego sprzętu, szczególnie dla wszystkich gadżeciarzy. Z najważniejszych i tak realnie przydatnych funkcji można powiedzieć, że obydwa urządzenia są całkowicie kompletne. Mamy HDMI ARC dla wygodnej integracji z telewizorem. Mamy bardzo bogatą możliwość korekcji, bo jest zarówno korektor graficzny, czyli taki klasyczny, suwaczkowy, jest również korektor parametryczny, czyli bardzo precyzyjna opcja do strojenia dźwięku. Mamy również dostępną autokalibrację dźwięku, wyjście subwooferowe, które jest w pełni regulowane, co tak naprawdę dopiero te urządzenia wyznaczyły jako standard, bo tak naprawdę nawet w wielu droższych urządzeniach, czy w wielu starszych urządzeniach, przyznam, że za bardzo z taką funkcją się nie spotykamy. Czymże byłby jednak wzmacniacz sieciowy bez opcji sieciowych? I tutaj oba urządzenia również radzą sobie bardzo dobrze. Obsługa Spotify, Tidal Connect, radio internetowe, to wszystko nie stanowi najmniejszego wyzwania oraz przede wszystkim działa to dobrze, stabilnie, nie przerywa, nie denerwuje.
Największą różnicą pomiędzy nimi tak naprawdę będzie wsparcie dla aplikacji Apple, gdyż nie mamy Apple Music w Vimie oraz nie połączymy się z nim poprzez AirPlay. Oprócz obsługi z poziomu aplikacji dostajemy, a raczej nie wszędzie dostajemy, pilot zdalnego sterowania. Tutaj sprawa jest prosta. Jeżeli chodzi o Vima, mamy fajny pilot w komplecie, dobra jakość, podstawowe funkcje nim zrobimy. Dodatkowo naładujemy go poprzez ładowarkę USB-C, także nie musimy już kupować i wymieniać bateryjek. Jeżeli chodzi o Eversolo, funkcjonalność pilota jest zbliżona, czyli jest tak naprawdę ograniczona do tych podstawowych funkcji, które są nam potrzebne w trakcie użytkowania sprzętu. Natomiast jeżeli chodzi o Eversolo, ten pilot już musimy nabyć sobie oddzielnie. No i przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli same kwestie brzmieniowe. Jeżeli chodzi o samą barwę dźwięku, jeżeli chodzi o sam balans tonalny, to da się odczuć, że Eversolo gra troszeczkę jaśniej, ma więcej góry, natomiast w dłuższej perspektywie można odczuć takie wrażenie, jakby ten dźwięk tutaj został podkręcony troszkę na siłę. Dźwięk z Eversolo Play jest bardzo przyzwoity, natomiast po przepięciu na Vim Amp Ultra nie sposób nie uznać jego wyższości. Na papierze widzimy różnicę w mocy urządzeń i w tym wypadku Eversolo ma 60 W przy 8 ohmach, a Vim Amp Ultra ma tych watów 100. Tak naprawdę, gdy obydwa urządzenia rozkręcimy na maksa i kiedy puścimy ten sam utwór na tych samych kolumnach, w tych samych warunkach itd., to tak naprawdę ta głośność odczuwalna jest bardzo zbliżona. Natomiast gdy jesteśmy już przy tym maksie, czuć, że Eversolo nie do końca sobie radzi. Czujemy, że ten dźwięk staje się już bardziej zniekształcony, natarczywy, krzykliwy, że te niskie częstotliwości już się zaczynają gubić. Ogółem czujemy, że ten wzmacniacz już przestaje wyrabiać. W Vimie natomiast, niezależnie od poziomu głośności, dźwięk pozostaje na tym samym poziomie. Oczywiście, kiedy puścimy jakiś bardzo głośny utwór i rozkręcimy go na maksa, no to on też zacznie zniekształcać. Natomiast przy takim standardowym użytkowaniu na Vimie jesteśmy w stanie zagrać bardzo głośno i nie czujemy tych zniekształceń. Nie mamy tego poczucia, że ten wzmacniacz już nie wydala. Po prostu tutaj ta skala głośności została zaimplementowana z zapasem. Także gdy oba urządzenia są na full, niby grają z podobną głośnością, ale ten zapas mocy w Vimie pozwala grać mu po prostu dużo lepiej. Słuchając jednak bardziej normalnie, na umiarkowanych poziomach głośności, wciąż czuć przewagę Vima Ampa Ultra. Ten dźwięk jest tutaj bardziej nasycony, jest miększy, jest gładszy, jest bardziej przyjemny dla ucha. Jednak w Eversolo czuć taką specyficzną cyfrowość, delikatną ostrość w wysokich rejestrach i zwłaszcza jak się pojawiają jakieś sybilanty, no to są one dość sykliwe. Siłą rzeczy zatem sumarycznie Vim gra po prostu przyjemniej dla ucha. Wraz z tą miękkością na szczęście tutaj nie tracimy rozdzielczości. Jeżeli chodzi o ogólną detaliczność i ilość informacji, jakie jesteśmy w stanie uzyskać w utworze, to bym powiedział, że jeden od drugiego jakoś bardzo nie odstaje. Natomiast Vim po prostu podaje to w dużo bardziej przyjemny dla ucha sposób. Tak naprawdę największą różnicę w dźwięku słychać w aspektach przestrzenności oraz dynamiki. Tak naprawdę te dwa aspekty są troszeczkę ze sobą powiązane, no ale już przedstawiam, o co chodzi i jak to się finalnie przedstawia na nasze wrażenia. Jeżeli chodzi o Vim Amp Ultra, czujemy świetną stereofonię. Czujemy tą trójwymiarowość dźwięku. Mamy dalsze plany, bliższe plany i ogółem mamy takie poczucie, że dużo bardziej pływamy w tym dźwięku, on dużo lepiej odkleja się od kolumn. Jak przełączymy się na Eversolo, cały dźwięk tak naprawdę cofa się do linii kolumn. Ta stereofonia lewo-prawo jako taka się zgadza, ale wszystko gra tak naprawdę jednej linii. Nie mamy tego odcięcia, nie mamy tej trójwymiarowości. Nie mamy tego poczucia, że pewne partie grają bliżej nas, a inne są bardziej oddalone. Za tym też idzie taka sytuacja, że Eversolo sprawia wrażenie, jakby to wszystko było bardziej upchane. Wszystko jest, cała treść, cały przekaz muzyczny jest bardziej koło siebie ściaśniony. No także ta ogólna transparentność, wnikliwość i szeroko pojęta stereofonia jest po prostu w Vimie dużo lepsza. A co gdyby tak dołożyć kolejne 600 zł i wybrać popularną, klasyczną Yamaha RN800A, która jest w swoim budżecie szalenie popularnym modelem? No cóż, jeżeli chodzi o kwestię funkcji, tutaj nie ma co się oszukiwać. Dwaj poprzednicy są po prostu bogatsi, lepsi, mają więcej funkcji. No Yamaha jest taka bardziej tradycyjna, klasyczna, analogowa. Mamy korekcję dźwięku, ale podstawową, bass, sopran, nie mamy HDMI, aplikacja też jest dużo skromniejsza, ale ogółem to, co potrzeba, też w Yamasze znajdziemy. A jak Yamaszka radzi sobie brzmieniowo? No cóż, tutaj klasyczna, duża, solidna, ciężka konstrukcja, zrealizowana na wzmacniaczu w klasie AB, zdecydowanie pokazuje swoją wyższość nad oponentami. Jeżeli chodzi o sam charakter, dźwięk wpływa w jeszcze bardziej nasycone rejony, mamy jeszcze większą dynamikę, jeszcze lepszą separację, przestrzenność jeszcze się poprawia, chociaż ten aspekt w Vimie też jest bardzo dobry, w aspektach stereofonicznych dużej przepaści nie ma, natomiast też czujemy, że przy tej Yamasze jest dźwięk bardziej swobodny, że od strony mocowej ona ma jeszcze większy zapas i tak naprawdę, kiedy ustawimy sobie Vima na głośność około 80, czyli już niedaleko do maksa, to na Yamasze mamy dopiero skalę minus 28 dB, a ją się reguluje do zera, a nawet jesteśmy w stanie te decybele dawać na plus. Także jeżeli chodzi o realny, praktyczny
zapas mocy, no tutaj Yamaha ewidentnie deklasuje oponentów. Tak jak przy poprzednim porównaniu każdorazowy powrót z Vima na Eversolo okazywał się bolesny, tak tutaj historia jest podobna. Każde przepięcie z Yamahy, w tym wypadku na Vima, no ewidentnie ukazuje nam regres w jakości dźwięku. Wracając jeszcze do kwestii mocowych i tego, jak gramy trochę głośniej, no to w Yamasze w ogóle nie mamy tego uczucia, że ten dźwięk się degraduje wraz z głośnością. Czy gramy głośno, czy gramy bardzo głośno, sama skala, proporcje pasma zostają w tym samym miejscu, co po raz kolejny jakby udowadnia, że ten zapas mocy tutaj jest zdecydowanie większy. I tak oto jak w naszym poprzednim materiale o Vimamp Ultra Vim wyszedł z tarczą, gdyż wtedy był porównywany do Yamaha RN600A, tak w tym wypadku musimy oddać hołd wyższemu modelowi i RN800A zdecydowanie tutaj dominuje, a Vim wraca w tym wypadku na tarczy. Zatem podsumujmy sobie to nasze dzisiejsze spotkanie z 3 sprzętami stereofonicznymi. Jeżeli zakładałbyś, że dołożenie 600 zł do Vimamp Ultra poprawi Twoje wrażenia soniczne, no to zdecydowanie tak nie będzie. Tak naprawdę dopłata do Eversolo ma sens wyłącznie, jeżeli Twoim priorytetem są niekoniecznie w sumie nawet funkcje, bo od strony praktyczno-dźwiękowej te funkcje są bardzo zbliżone, ale jeżeli jesteś bardziej taki gadżeciarski, czyli wyświetlacz, podświetlenia, różne motywy, jakieś grafiki, tapety, no szeroko pojęte właśnie gadżety, no to pod tym kątem Eversolo faktycznie ma dużo większe możliwości konfiguracji. Jeżeli nie jesteś skrajnym audiofilem, to podejrzewam, że też te różnice w dźwięku nie będą dla Ciebie katastrofalne, natomiast warto mieć świadomość, że faktycznie Vim typowo dźwiękowo jednak prezentuje się lepiej. W Eversolo również warto zaznaczyć, że to urządzenie po prostu wygląda najlepiej z tych wszystkich. Tak naprawdę jeżeli chodzi o jego design, jeżeli chodzi o jego jakość wykonania, to jak ogólnie się z nim obcuje, jak się go dotyka, zmienia głośność, coś się operuje na apce, tak naprawdę sprawia naprawdę wrażenie premium. I gdyby ten klocek optycznie, funkcyjnie nawet był wyceniony na 5, 7, 10 tysięcy złotych, to wciąż myślę, że byłoby to ok. Od tej strony naprawdę jest bardzo dobrze. Jeżeli natomiast nie przeszkadza Ci brak ekranu, jesteś w stanie sobie pozwolić na większy komponent, jeżeli trochę skromniejsze funkcje no, tak naprawdę nie ograniczą Twoich realnych potrzeb w codziennym użytkowaniu, a priorytetem jest czysta jakość dźwięku, no to wtedy dołożenie kolejnych 600 zł, czyli 1200 do Vima, jak najbardziej ma sens, no bo wtedy Yamaha faktycznie prezentuje swoją wyższość. Do tego wszystkiego tutaj bym wrzucił jeszcze jedną istotną rzecz. Wspominałem, że w Vimie i w Eversolo możemy mieć dość zaawansowane sterowanie subwooferem. Także, gdybyś chciał wykorzystać subwoofer w swoim systemie, czyli tworzymy system 2.1, no to jednak i w Vimie i w Eversolo jesteś w stanie to dużo precyzyjniej dostroić. Na Yamasze masz po prostu subout, regulację już trzeba zrobić na samym subie. Nie jest to tak precyzyjne, nie jest to tak łatwe w obsłudze, no bo za każdym razem do tego suba trzeba podejść, żeby go zestroić. Także tutaj, no przyznam, że jednoznacznie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Chyba byśmy musieli zrobić bardzo dużo eksperymentów z subami, żeby jednoznacznie powiedzieć, czy wtedy warto do Yamahy dołożyć, czy jednak to zaawansowane sterowanie w naszych minimalistycznych konkurentach sprawia, że w systemie 2.1 one sprawdziłyby się lepiej. Przyznam szczerze, że na ten moment ciężko powiedzieć. Na dziś to wszystko. Dziękujemy serdecznie za oglądanie, a Ty napisz w komentarzu, który z omawianych dziś sprzętów byś wybrał i dlaczego. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia.